Bumczysz siemanko, to znowu ja. Powiedzmy sobie szczerze, nasza ostatnia seria Hardcore nie poszła za dobrze. Ej, jak oni biją! Ale w niej zadałem wam również pewne pytanie. Jeżeli chcecie, to będę kontynuował na innym save'ie. Zrobię tak, że w jednym odcinku pokażę wam, jak buduję magazyn, jak zbieram te podstawowe itemy, żeby nie tracić na to 2-3 odcinków, tylko w jednym odcinku to wszystko zrobię, żebyśmy po prostu nie tracili czasu i zaczniemy sobie tak naprawdę drugi odcinek, to już będzie odcinek, w którym pójdziemy sobie gdzieś w Nether. Jeżeli chcecie, żebym tak zrobił, to zrobię. No. Na co wy odpowiedzieliście? W związku z tym, oto jestem. Pośród niczego na nowym świecie, do którego seed wymyślili mi widzowie podczas live'a w tamtym tygodniu. Także weźcie sobie coś do jedzenia, ja poproszę kinowe paski dla klimatu, podkręćmy kolorki shaderów i zacznijmy nową serię Minecraft Hardcore. Na początku oczywiście potrzebowałem trochę drewna, więc ściąłem sobie 3 kawałki drewna, zrobiłem crafting i drewniany kill off. Następnie szybkie kopanie kobla, żeby móc zrobić kill off i siekierkę. Kończąc początkowe przygotowania, poleciałem jeszcze po sadzonkę tego dziwnego drzewa tam z tyłu, bo nie miałem okazji go spotkać podczas poprzedniej serii. Teraz pozostało obrać dalszy kierunek, więc zapytałem widzów na live, czy iść w dzikie ostępy, bagna, gdzie potwory tylko czekają, żeby mnie dopaść na każdym możliwym rogu. Czy z kolei udać się na wędrówkę na rozpaloną słońcem pustynię, gdzie ciężko będzie o jakiekolwiek jedzenie. Jako że lubicie mi utrudniać życie, wysłaliście mnie na pustynię. Jednak nie było to takie tragiczne, ponieważ po chwili trafiliśmy na naprawdę całkiem sporą wioskę, co ważniejsze, z kowalem. Bez zastanowienia od razu poleciałem sprawdzić, co ciekawego ma w skrzynce, jednakże prócz jedzenia były tam tylko żelazne buty. W związku z czym pozbierałem jeszcze trochę jedzenia, a potem uciekłem z wioski, żeby wieśniaki mnie nie spaliły na stosie. Udało mi się jednak chwilkę dalej natrafić na zniszczony portal, więc kolejna skrzynka czekała już na mnie w oddali. Złote galoty i motyka. Wygrałem życie. I co gorsza, znowu decydowaliście, gdzie mam iść. Czy dalej w pustynię, czy w Messę? W sumie to sam nie wiem, co by było gorsze. Jednakże była to jedna z lepszych decyzji, ponieważ od razu trafiliśmy na skrzętnie ukrytą w piasku piramidę, a chwilę dalej czekała na zrabowania kolejna spora wioska. Wbiłem się więc do piramidy, jednak oprócz 2 enchantowanych książek, siodła, nici, TNT, kości, gunpowderu i żelaza nie znalazłem tam absolutnie nic. Dlatego sprintem poleciałem okraść villagerów ze wszystkiego, co mogą mieć cennego. Po tym jak ponownie nic nie znalazłem, przedarłem się przez chaszcze sawanny, ruszając w dal przed siebie. Kolejne 2 godziny spędziłem na podróży w celu odnalezienia miejsca, które spełniałoby moje wymyślne wymagania, abym mógł spokojnie się osiedlić we względnie bezpiecznym miejscu. No i jak to podczas podróży czekały mnie nie tylko potwory na lądzie, ale również pod wodą. Dodatkowo jeden z topielców nie wiedzieć czemu postanowił, że będzie we mnie rzucał jakimś zielonkawym widelcem. Po wielu godzinach wędrówki, dokładnie to po 2 z kawałkiem, dotarłem do miejsca, które wyglądało naprawdę niesamowicie. Zresztą ja się zamknę, a wy zobaczcie sami wszystko, co znajdowało się tuż obok mnie.
Tak wiem, kozacko mi się trafiło, że wszystkie biomy są praktycznie obok siebie w promieniu niecałych 100 kratek. Po tym jak już pozwiedzałem wszystko co chciałem, ruszyłem na wiele godzin do kopalni. I jak możecie zauważyć, te kopalnie na serio ciągną się w nieskończoność, w głębiny i wierzcie mi lub nie, ale tyle ile ja straciłem kilofów, jedzenia i nerwów na walce z potworami i oświetlaniu tego wszystkiego co teraz widzicie, to wiem tylko ja i widzowie z live. A niestety musiałem zejść aż na minus 85 kratkę, by znaleźć zasrane diamenty. Jednak gdy znalazłem wszystko, czego potrzebowałem, zostało mi zrobić jedną ostatnią rzecz, mianowicie mój magazyn z hardkorowej doliny. Tak, zgodnie z moją obietnicą odzyskałem prawie wszystko, co straciłem w poprzedniej serii, więc teraz możemy ruszać dalej. Jeżeli taka forma odcinka bardziej Wam się podoba niż typowy odcinek serii Survival, to dajcie znać w komentarzu i z przyjemnością będę je dla Was robił właśnie w takiej bardziej kinowej odsłonie. Jak poprzednio czekam oczywiście na wyzwania do wykonywania na hardkorze oraz na to, co chcecie, abym zrobił w kolejnym odcinku. Dajcie znać, co myślicie w komentarzu o tego typu odcinkach oraz rzućcie mi jakieś wyzwania. Z mojej strony to wszystko, zostawcie suba, lajka, dzwona, jeżeli Wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku z nowej serii Hardcore.